Wojna wisi w powietrzu. Z każdym dniem coraz pewniej daje się wyczuwać, że jest nieunikniona. Wreszcie nasze serca napełnia nieograniczona radość z chwilą, gdy dochodzi do nas wiadomość o wypowiedzeniu w sierpniu 1914 roku wojny Rosji przez Niemcy, a w następstwie wypowiedzenie wojny przez Austrię. Mamy niezawodną nadzieję, że sny o Polsce ziszczą się i że w tej zawierusze wojennej Polska powstanie. Marzeniem polskich patriotów było to, żeby zaborcy stanęli przeciwko sobie. To było marzenie Polaków, którzy walczyli, brali udział w powstaniach, czy listopadowym, czy styczniowym. Polacy nigdy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. I to pomimo trwającej ponad 100 lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, rusyfikacji i germanizacji. Konflikt, który postawił po dwóch stronach barykady zaborców, wlał nadzieję w serca patriotów. Z jednej strony Rosja, z drugiej Niemcy i Austro-Węgry. U progu wojny Polacy stanęli przed dylematem, po której stronie konfliktu się opowiedzieć. Józef Piłsudski nadzieję na odbudowę Rzeczypospolitej wiązał z państwami centralnymi. U ich boku sformowano zatem Ochotnicze Legiony Polskie. Roman Dmowski to w Rosji i jej sojusznikach na zachodzie widział mocarstwa, które mogły najpierw zjednoczyć ziemie polskie, a w dalszej perspektywie doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości. 17 sierpnia pod Stołupianami odegrała się pierwsza bitwa na froncie wschodnim. 30 sierpnia wojska rosyjskie poniosły spektakularną porażkę. A dowodzący generał Aleksander Samsonow prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Białystok zaczął się liczyć na mapie działań wojennych. Gdy wybuchła I wojna światowa, okazało się, że krzyżują się tutaj ważne szlaki, węzły i kolejowe, i drogowe i że Białystok był miastem dość istotnym z punktu widzenia takiego sztabowego, operacyjnego i dla Niemców był ważnym miejscem, żeby dalej wyprzeć armię carską z tak zwanego węzła polskiego, czyli dawnego Królestwa Polskiego, dalej na wschód. I już w roku 1914 pierwsze aeroplany, pierwsze cepeliny zaczęły pojawiać się tu w okolicach Białegostoku. Wywoływało to ogromną sensację, strach wśród mieszkańców. Było to oczywiście podsycane przez propagandę rosyjską. Natomiast koszmar wojny był tak naprawdę tylko koszmarem gazetowym. Białostoczanie czytali, że wybuchła wojna, że zabito arcyksięcia Ferdynanda i praktycznie ten front w roku 1914 był daleko od Białegostoku. W roku 1915 w Poznaniu zebrała się cała elita machiny rządowej, politycznej, militarnej, żeby omówić plany, ponieważ Niemcy stwierdzili, że nie są w stanie wprowadzić wojny na dwa fronty, na froncie zachodnim i wschodnim i uznali sztabowcy, że łatwiej będzie pokonać carską Rosję, a potem skupić się na pokonaniu przeciwników na zachodzie. I w Poznaniu doszło do takich dwóch spotkań, gdzie ustalono szczegóły operacyjne właśnie tych wszystkich kampanii na wschodzie. I tak naprawdę to przypieczętowało losy Białegostoku, Białostoczyzny i całego obecnego Podlasia, ponieważ Niemcy stwierdzili, że zbyt ryzykowne byłoby przeprowadzenie tzw. operacji Wielkich Kleszczy przez Suwalszczyznę, dalej okolice Wilna na północ i postanowili, że będą spychać Rosjan tutaj na kierunku wzdłuż linii Narw i wzdłuż warszawsko-petersburskiej kolei i od południa będą próbować armię rosyjską wziąć w kleszcze. I te zadanie wyznaczono na północy 8 Armii Niemieckiej generała Scholza, 12 Armii Niemieckiej generała Maxa von Gallwitza i 9 oraz 11 Armiom Niemieckim.
Nowa ofensywa rozpoczęła się 3 maja 1915 roku na odcinku południowym. Pod Gorlicami doszło do przełamania rosyjskiego frontu przez ugrupowania wojsk niemieckich i austro-węgierskich, które przełamały ten front i zaczęły odnosić potężne sukcesy, zdobywając po kolei Lwów, potem Lublin i kierując się właśnie w kierunku północnym po to, żeby zamknąć oddziały rosyjskie, które broniły linii Wisły właśnie, które musiały potem z tej linii Wisły uciekać w kierunku wschodnim po to, żeby uniknąć okrążenia i totalnego zniszczenia. Na odcinku północnym w drugiej połowie lipca dokonano sforsowania rzeki Narwi. To pozwoliło grupie armijnej generała Galwica do przejścia właśnie do ofensywy w kierunku Brześcia, Białegostoku. W tym czasie te armie rosyjskie, które broniły właśnie linii Narwi, linii Wisły, musiały się w szybkim tempie wycofywać po to, żeby właśnie uniknąć tego zniszczenia. Na początku sierpnia grupa armijna generała Galwica została przekształcona w 12 armię, została poważnie wzmocniona. To było kilkusettysięczne zgrupowanie wojsk, które parło z zachodu w kierunku na Brześć, na Białystok. O dziwo Niemcy nie zdecydowali się na frontalny atak na Białystok od strony Łap, tylko na północ i na południe od miasta, ponieważ Dolina Narwi była bardzo rozległa, bardzo bagnista. Dlatego generał Ludendorff, który był takim sztabowcem odpowiedzialnym za tę część operacji na północy, nakazał generałowi Galwicowi obejść Białystok od południa i z głównym kierunkiem natarcia na Bielsk, dzisiaj Podlaski. I ta prawie 300-tysięczna armia właśnie podeszła i toczyły się tu bardzo krwawe boje na przedpolach Białegostoku i Białystok miał z jednej strony to szczęście, że bardzo ciężkich, intensywnych walk z użyciem artylerii na ulicach miasta nie było, ale już w okolicznych miejscowościach, które dzisiaj często stały się dzielnicami miasta, już tak. W Białymstoku w tym czasie trwała ewakuacja, później też w historiografii zwana bieżeństwem. Władze rosyjskie na terenie Królestwa Polskiego, ale też i tutaj w obwodzie białostockim, w guberni grodzieńskiej pakowały całe fabryki, całe segmenty różnego rodzaju zakładów i zachęcały też ludność cywilną do wyjazdu na wschód, w głąb Imperium Rosyjskiego. Wojna była bezlitosna, a Rosjanie zastosowali jeszcze na dodatek tak zwaną taktykę spalonej ziemi, czyli stwierdzili, że nic nie może się dostać w ręce Niemców i oprócz tego, że zabierali ze sobą ludzi, wypędzali ich na wschód, to palili majątki, sady. Są opisy, że wręcz kozacy potrafili wycinać drzewa owocowe, żeby to się nie dostało w ręce Niemców. Szacuje się, że z całego Imperium Rosyjskiego, z tych zachodnich guberni, od północy na południe aż poprzez Lubelszczyznę, z tą carską armią zostało ewakuowanych około 3 milionów ludzi. Ludzie z trwogą spoglądali na zachód, skąd z każdym dniem przybliżała się wojna. Nocą ogień z pożarów rozświetlał się piekielnym blaskiem. Za dnia dym przesłaniał słońce, przebijające się czasem krwawym blaskiem. Było strasznie. Jechaliśmy dalej. I w głowie jedna myśl. Co z nami będzie? Co z nami będzie? Była to ogromna trauma, ogromna tragedia i skończyła się również taką hekatombą śmierci, ponieważ wielu ludzi starszych czy dzieci chorowało już w trakcie podróży, umierało i byli grzebani gdzieś po drodze. A mamy relacje bieżeńców, które mówią o tym, że potrafili przejechać 2000 km w głąb Rosji furmankami, wiadomo w jakich warunkach, mało higienicznych, bez dostępu często do dobrej wody czy jedzenia. Rosjanie, wycofując się, wysadzili wiadukt na ulicy Nowoszosowej. Podpalili dworzec oraz most nad torami kolejowymi. Miasto wyglądało jak wyludnione. Wiatr roznosił chmary czarnego dymu i smród spalenizny. Wszystko było pozamykane. Mieszkańcy bali się wyjść ze swoich domów. Około godziny 14 do miasta wjechały pierwsze patrole niemieckie. Białostoczanie ukradkiem, ale i z zaciekawieniem podpatrywali wojsko wjeżdżające zarówno konno, jak i na rowerach. Wzbudziło to
wesołość obserwujących. Po kilku godzinach od strony Warszawy wkroczyły kolumny piechoty i artyleria. Niemcy nie mogli się pokazać brudni po tych walkach frontowych. Oni prali swoje mundury, przygotowywali się do wejścia do miasta, żeby zaprezentować potęgę, prawda, całego pruskiego państwa i machiny państwowej. Białystok został zajęty przez 4 dywizje niemieckie i sztabowcy właśnie niemieccy, generał Ludendorff stwierdził, że mają być to 2 dywizje od północy z 8 Armii Niemieckiej i 2 dywizje od południa z generała armii Galwica, między innymi 307 Dywizja Piechoty. Białystok został zajęty 26 sierpnia 1915 roku. Od tego dnia tak naprawdę rozpoczęła się okupacja miasta Białegostoku, która trwała do 19 lutego 1919 roku. Data zajęcia Białegostoku przez wojska niemieckie w 1915 roku jest troszeczkę inna niż nam się wydaje. Według dokumentacji rosyjskiej i datowania rosyjskiego według kalendarza juliańskiego wygląda to na dzień 13 sierpnia 1915 roku. W dokumentacji niemieckiej, która stosowała właśnie kalendarz gregoriański, jest to data 26 sierpnia 1915 roku. Nowe władze zaczęły przywracać funkcjonowanie miasta. Ustanowiono urząd burmistrza, uruchomiono wodociąg, usuwano rosyjskie szyldy, zastępując je niemieckimi. Po zakończeniu letniej ofensywy i ustabilizowaniu sytuacji na froncie wschodnim, Niemcy na zajętych terenach stworzyli administrację wojskową. Białystok wraz z Grodnem tworzył jeden z 3 okręgów tzw. Oberostu. Niemcy zaczęli przede wszystkim od propagandy. Były wydawane komunikaty, odezwy, rozporządzenia w 3 językach. Po niemiecku, po polsku i w języku jidysz, a często też po rosyjsku. Także to pokazuje, jak ta propaganda była przemyślana, jak była skuteczna, żeby dotrzeć do każdego przeciętnego mieszkańca tego regionu. Niemcy kontrolowali tutaj ludność, bo aktywna była policja polityczna, tajna. Tak, każdy, kto przejawiał jakiekolwiek nieposłuszeństwo, był wywożony w głąb Prus Wschodnich. Generał Galwic w swoich wspomnieniach właśnie napisał, że po zajęciu Białegostoku nałożył na miasto kontrybucję wynoszącą 300 000 marek. To była naprawdę ogromna kwota jak na ówczesne czasy. Także mieszkańcy zaczęli się pogrążać w coraz większej biedzie. Wtedy najmodniejsze słowo to było erzac. Wszystko było zastępcze, nie tylko sprzęt wojenny, ale również chleby robione z trocin, bo brakowało wszystkiego, i ziemniaków, i plonów. W Białymstoku panował głód. Niemcy rozpoczęli reglamentowanie żywności. Mieszkańcom wydano kartki na chleb i nawet wyliczono, że dzienna porcja powinna wynosić 0,5 kilograma na głowę. W październiku 1915 roku utworzona została Kasa Miejska, która wypuściła do obiegu miejscowy pieniądz zastępczy bony. W Białymstoku te bony są dwuwalutowe. Są z jednej strony markowe, z drugiej strony rublowe. Tak troszeczkę niezbyt zdrowy też jest tutaj stosunek tej marki do rubla, ponieważ Niemcy, chcąc wyciągnąć rubla z rynku, zwłaszcza wyciągnąć rubla srebrnego z rynku, zaniżają wartość rubla w stosunku do marki. Bardzo istotnym elementem dla społeczeństwa polskiego przy wprowadzeniu tego pieniądza dwuwalutowego był język. Banknoty są, tak jak są dwuwalutowe i reprezentują waluty niemiecką i rosyjską, tak są dwujęzyczne, ale reprezentują języki niemiecki i polski. Dla społeczeństwa, które żyło pod okupacją rosyjską, to było kompletne novum. To był taki naprawdę powiew wolności, który w tej atmosferze kipiącej, już trwającej wojny, ciarki po plecach przeszły wielu osobom, że oto rzeczywiście być może nadchodzi wolność. Być może ta wolność właśnie nadchodzi pod auspicjami Cesarstwa Niemieckiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Pozwolono na rozwój szkolnictwa. Wielkim wydarzeniem było otwarcie 2 polskich gimnazjów, żeńskiego i męskiego. W 1917 roku nastąpił zwrot w kierunku germanizacji. Po protestach młodzieży aresztowano liderów środowiska nauczycielskiego, w tym księdza Stanisława Haukę i Feliksa Filipowicza.
Gdy 5 listopada 1916 roku władcy Niemiec i Austro-Węgier ogłosili powstanie Królestwa Polskiego, to chociaż Białystok nie wszedł w jego skład, uaktywniły się środowiska niepodległościowe. Polacy czekali na rozwój historii. Czekali na niepodległość.